Siemaneczko, 200 IQ z tej strony, WNN moi drodzy, chciałbym Was serdecznie powitać. Zresztą powitania zawsze są u nas serdeczne. Słuchajcie, żeby nie owijać w bawełnę i żeby nie tutaj przedłużać materiału, chciałbym tylko zaznaczyć, co teraz będzie się działo. Otóż będziemy rozmawiali, tak jak to na fejsie daliśmy znać, o takich zapowiedziach przed grą, to znaczy co ja planuję i szybkie omówienie, co ja wybiorę, jakie strategia jest zagrana i jakie spiski będę wybierał. Wszystko się dzieje przed naszym meczem, więc tak naprawdę chcę tylko po prostu pokazać, jak ten plan sprawdza się lub nie sprawdza w danej grze. Od razu chcę zaznaczyć, że to wszystko jest, że tak powiem, for fun, także z chęcią przyjmiemy jakieś, że tak powiem, rady, opinie, ale pamiętajcie, że wszystko tutaj jest no stress, także wybaczcie jakieś błędy logiczne, taktyczne. Wszystko robimy, że tak powiem, na swoim poziomie, ale wracając do sedna sprawy, meczyk jest na 50 soulstone'ów, to wiemy, curve the path, najogólniej mówiąc, będziemy tutaj przepychali tak zwane markery i te markery będzie trzeba przepchnąć na połowę przeciwnika. Będzie to na pewno wymagało teamu, który może pójść w kombat i nie będzie się tego bał i na pewno będzie potrzebny tutaj jakiś healer. Taki jest przynajmniej mój prediction. Co do sąsiada, na pewno będzie grał Hoffmanem. Jestem przekonany o tym, że pójdzie tą opcję, ponieważ Hoffman jest bunkrowaty i nie będzie chciał grać Lady Justice, bo ma dwóch masterów tak naprawdę do wyboru, więc troszeczkę łatwiej mi jest przewidzieć, co on może robić. W każdym bądź razie na pewno będzie Hoffman, w związku z tym, że Maxine 2 ma healera teraz w składzie i jest po nerfach i chciałbym ją sprawdzić. Idę w ślepo w Maxine 2, zaraz będę to objaśniał. Chciałbym tylko powiedzieć, co będę wybierał, jeśli chodzi o spiski. Na pewno wezmę Vendettę i Vendettą będę próbował tutaj zaatakować jednego z tanków. Nie wiem, kto to będzie, czy to będzie Peacekeeper, czy inna jednostka. W każdym bądź razie na pewno będę chciał go zbić i to będzie mój plan. I co do drugiej, będę próbował robić secret meetup. At the beginning of the game, secretly choose a friendly non-master and enemy czyli wszyscy są w zasięgu 3 od danego terenu i zaznaczamy sobie dwie jednostki, czyli jedną przeciwnika i jedną moją i teren i wszyscy trzech wkrótce jesteśmy wokół tego terenu, wtedy dostaję punkcik, także to jest takie dość sytuacyjna sprawa i na pewno to wybiorę. Nie chcę za bardzo tutaj dyskutować na temat tych spisków, jak będzie potrzeba, może będę dłużej je omawiał, ale nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo ile czasu, także Secret Meetup to na pewno będzie coś, co będę mógł zapunktować, bo jest mniej sytuacyjny, mniej randomowy, może tak bym powiedział, i na pewno Vendetta, ponieważ zamierzam tutaj zaatakować. Wybieram jednostkę, która nie jest totemem i nie jest liderem o koszcie tym samym albo większym, nie? I to jest teraz ważne, że nie mogę wybrać sobie jakiejś słabej jednostki, po prostu ją zbić. No i jeżeli ona będzie miała mniej niż połowę życia, to ten spisek się ujawnia, dostaje 1 punkt, później na końcu gry, jak ją zabiję, to dostaję drugi punkt. Także to jest moja strategia. Chciałbym jeszcze Wam tylko pokazać rozpiskę. Tak, i to jest moja rozpiska. Maxine, wiadomo, w wersji drugiej. Będziemy tutaj starać się zagrać ciekawe rzeczy z tym movementem, combo na movement z Split Across Worlds, które, sorki, nie, to było coś innego. Aha, nie, sorry. Aetic Tier po prostu dawał damage na movement, w sensie resistance jest na movement, a dostajesz stagger, czyli ten movement Ci obniża, więc to jest takie mini combo. Dodatkowo mam tutaj małą, że tak powiem, rozkminkę, jeśli chodzi o Haratę, ponieważ jest na pewno do sprawdzenia, jak on się będzie tutaj sprawował z tej ekipy. Nie mam tutaj henchmana, więc gramy dzisiaj bez key. No i tutaj jeszcze bardzo mocno stawiam na Bełu, który jest healerem. Chciałbym wreszcie, żeby użyć porządnie umiejętności Lead in the Way, Plenty of Werves, które też jest mocnym healem, ale Lead the Way to jest mega dużo movementu, które na pewno mi się przyda. Czarną koniem tej całej ekipy jest na pewno Emissary, którym nim będę chciał iść w kombat i wokół niego będziemy grali, ponieważ Intimidating Row to jest atak na WP. Konstrukty Hoffmana mają bardzo mało WP, więc na pewno będziemy chcieli z nich atakować. Tym atakiem ich wypychać jak najdalej się da. No i co do przepychania totemów, to na pewno będzie Calypso z BB, który dzięki tej umiejętności jest jakby buriet, czyli zasiada za sterami BB. No i Orville to będzie na pewno też drugi ziomek, który będzie mi tutaj
próbował flankować, wymuszać ruch przeciwnika i też na pewno będzie pchał totem, nie? Więc taki jest plan Calypso i BB do markera. Reszta full kontakt. Zobaczymy, jak tu będzie grane. Trzymajcie kciuki. Explorers. Dobra, witam serdecznie, moi drodzy. 200 IQ gry planszowe. Dzisiaj, tak jak mówiłem, Malifaux. Co prawda plener jest trochę inny, bo mieliśmy grać w innym miejscu, ale za dużo rzeczy było do zabrania i stwierdziliśmy, że dzisiaj gramy, że tak powiem, w warunkach domowych. Także jak widzicie, dżungla to jest mapa, to jest dzisiaj dżungla. Prezentacja ekip, więc naprzeciwko siebie dzisiaj standardowo w sumie Gildia i Explorersi. Ekipa Hoffmana. Sąsiad kilka słów. Tak jest, no dzisiaj gramy bez naszego MVP ostatnich gier, czyli bez Peacekeepera. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ekipa jest mniej pancerna, trochę bardziej, że tak powiem, mobilna pod tym względem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Peacekeeper tu będzie obserwował walkę z trybun, że tak powiem, nie? Mam nadzieję, że będzie dobrze kibicował. Także co, teraz przeciwna drużyna. No i co, moi drodzy, po przeciwnej stronie mapy Explorers Society, jak to się mówi profesjonalnie, Maxine Agassi w wersji drugiej. Trochę zmodyfikowałem na potrzeby tej strategii ekipę, ponieważ nie mam tutaj henchmana. Za to BB siedzi razem z Calypso standardowo. Poszedłem w Tight Callera, mam nadzieję, że on się dzisiaj przyda. Co prawda nie ma Peacekeepera, a to miała być jego kontra, więc śmiesznie wyszło. No i co? I standardowo healer, który jeszcze nie pohealowałem to dobrze. Także pan Gremlin sobie tu stoi, chyba on się nazywa Beł. Mam nadzieję, że w tej scenariuszu się przyda, ponieważ mamy dużo przeciwników. Mieszane uczucia, bo Maxim jest po nerfach jakiś tam, których jeszcze dobrze nie przetestowałem, także wszystko sprawdzimy zaraz. No więc co, wracamy po deploymencie, także do zaraz. Yo. Moi drodzy, tak to wygląda rozstawienie mojego cornera, rozstawienie gildii. Także jesteśmy po przeciwległych stronach stołu. Strategie, czyli markery strategii leżą tu i tu, jeśli chodzi o gildię. Tu Explorersi, tu gildia. Zasady są bardzo proste, polega to na przypychaniu tych totemów, czy bardziej markerów. Markery, jeśli będą na końcu tury za linią środka, dana strona otrzymuje 1 punkt i tak dalej, i tak dalej. Omówię szybko budynki, więc bagno to będzie Sivir i Hazard teren. Sivir, czyli spowalnia, Hazard, jak na niego wejdziesz, Hazardus. Hazard to jest Hazard. Hazardus będzie dawał poisona, czyli wszystkie bagna dają poisony. Standardowo jedna skrzynka to jest wysokość 2. Tu mamy wysokość chyba 3 domku, nie? Jak dobrze pamiętam? Tak, takie ono. Tu jest jedynka, tutaj zrobimy też, tu zrobimy dwójka wysokość tutaj tego pomostu. Tutaj no to jest wysokie też chyba na 3, ale na to nie będziemy raczej wchodzili. Beczuszki to beczuszki. No drzewo to też jest drzewo. Co do w sensie chodzi mi o to, że drzewo nie można zniszczyć. I co do jeszcze terenów, które na pewno można zniszczyć, to są beczki, powóz. To nie jest beczka, tylko skrzynka. Tu skrzynki i tu beczki. Nie? Tego komina nie można zniszczyć, pomostu nie można zniszczyć, bagna nie można zniszczyć. Także tak jeszcze raz wygląda mniej więcej rzut z góry. Mam nadzieję, że mi to rozstawienia. Trochę agresywna postawa. Soulstone'ów mam 6. Sąsiad ma 0. Ja mam pas tokenów, zaraz będziemy liczyć. Także co, wracamy chyba na końcu pierwszej tury. No w pierwszej turze punktów się nie zdobywa, także do zo. Wracamy z informacjami na temat pierwszej tury. Trochę rozszerzyłem kadr, ponieważ będzie łatwiej to wszystko widać. Także tak wygląda sytuacja po turze numer 1. Rozstawienie gildii. Ofensywne rozstawienie Explorersów. Ciekawa sprawa, to niebieskie to są fokusy. Markery rozłożone w tym miejscu. Przypominam, że tu jest center line. Tak samo tutaj. Tu jest Explorersów, a tutaj jest gildii. Hunter już podąża w stronę tego markera, więc pewnie będzie przepychał. I tutaj prawdopodobnie nastąpi jakieś zwarcie. Czyli czekamy co się zdarzy w następnej turze. Yo. Dobra. Koniec pierwszej tury. Tak wygląda sytuacja. Tak wygląda nasz czasomierz. 5 minut różnicy. Zacznijmy od pierwszej strategii. Pierwszego markeru strategii. Tak to wygląda. Więc center line przekroczony jest przez mój marker numer 1. I tu jest mój marker numer 2, musimy je zapamiętać, bo one są takie same, nie wiem czemu tak zrobiłem. Sąsiada jest tutaj i jeden jest tu, więc możemy sobie rozdać punkty. Jest 1 punkt dla Explorersów ze względu na strategię. Czy masz jakieś spiski? Nie. Ja też nie mam żadnych spisków na razie.
Więc jest 1-0 na ten moment. Jeszcze chciałem tylko pokazać sytuacyjnie, jak to wygląda. Więc tak wygląda rozłożenie gildii. Zaczynamy się tutaj już powoli. Już był fokus na Gremlina. Był fokus na Gremlina, który ledwo przeżył, ale przeżył. To jest ważna rzecz. Było ciężko, dużo kart poszło, żeby go obronić. A to jest druga flanka, więc tutaj zaczyna być Orville otaczany. No to co, wracamy zaraz. Yo. Jak wygląda sytuacja po pierwszej turze? Gildia za krzakami, obok pieca, Explorersi to samo. Także tutaj będzie na pewno clash. Tutaj też na pewno coś się będzie ciekawego działo, ponieważ już Orville jest otaczany. Tutaj jest pierwszy punkt strategii, który zdobyli Explorersi, więc jest 1-0, ty sąsiad jeszcze nie zdobyłeś nic za strategię. Tutaj jest Explorersów kolejny punkt, a tutaj jest Gildii. Spisków Gildia nie ma, Explorersi też nie mają. No jeszcze małe zbliżenie na Mana, jaką ma minę. No minę ma tęgą, więc coś pewnie knują tu. Maxine pewnie też coś tutaj wymyśli ciekawego. Huntera mamy jeszcze za drzewem. Także sytuacja coraz bardziej napięta, także to zaraz. Dobra, moi drodzy, wracamy. Tura skończyła się numer 2, tak wygląda clash sytuacyjny. Dużo się tutaj dzieje na środku. Już tłumaczę, jak wygląda aktualnie sytuacja. Jeśli chodzi o strategię, Explorersi zdobywają 2 punkty, ponieważ zarówno ten, jak i ten marker są na połowie przeciwnika. Miałem 1 victory points, więc teraz mam 2 victory pointsy. Żeby zdobywać więcej victory pointsów, te markery muszą się znaleźć w deploymencie przeciwnika, czyli mamy, to się nazywa chyba corner, jak dobrze pamiętam. Sytuacja jest dość tutaj agresywna, jeśli chodzi o środek, ponieważ pierwsze damage poszły i tak zwane spiski. Ja miałem vendettę na Emissarym. Atakowaliśmy Guardiana, żeby zbić go do połowy życia, dzięki temu dostałem drugi punkt, więc mam 2 punkty i wynik na ten moment jest 3-0. Sąsiad, na ten moment punktów nie zdobyłeś. Jednostki jeszcze nie padły, ale będą padać, ponieważ tutaj są porozdawane poisony, które prawdopodobnie chyba zrzucą jednego i będą obijać tu przeciwników. Jeszcze tak tipsowo powiem, że Herata dość zagrał tutaj mocną sprawę, bo swoją aurą dużo rzeczy popsuł. I dość mocny damage zadał z tych właśnie poisonów, znaczy mocny, nie mocny, ale no skuteczny, bo wszystkie te jednostki gildii w tym wypadku mają armora, więc one trochę są, że tak powiem, twardsze. No Orville tutaj prawdopodobnie będzie walczył o życie, tak samo jak Gremlin na początku, ponieważ chłopaki go biorą tam w kleszcze, a raczej ten Warden z Hunterem. I tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o turę numer 2. Pozdrawiamy serdecznie. Yo. Moi drodzy, to jest sąsiad, zaczynamy turę 5, to jest końcówka 4 tury. No, pole walki nam się trochę tu przerzedziło. Sąsiada miarki widać. Więc co się dzieje z gildią? No, gildia jest w bardzo dużych teraz upałach. Jak widać, markery zostały w miejscu, więc nikt nie zdobywa punkty za strategię i nikt nie zdobywa punktów na ten moment za spiski jeszcze, bo niektóre spiski się dopiero ujawniają na koniec gry. Co do sytuacji gildii, sąsiad może powiedz kilka słów, bo ja już się zagadam. Poczynęło parę jednostek tutaj tak ładne chyba w Poisona, no i tam Herata ogólnie był dobrą bardzo robotę robił, bo blokuje pole tokeny i wszystkie te pokusy. Nie można tego wtedy używać Tak, do obrony i to jest niewielki minus. To jest jakaś kontra, która w sumie wyszła przypadkowo, no ale byłem ciekaw, czy ten Herata się sprawdzi w tej ekipie. Co do sytuacji jeszcze, no dużo damage wsadził też, robi robotę, że tak powiem, na Emissary, który mocno popycha jednostki, no jest IBL, który healuje, no ale tak teraz wyszło. W każdym bądź razie, no tak wygląda sytuacja po turze 4, zaczynamy turę 5 i zaraz będziemy kończyli grę. Wynik jest 3-1 dla Explorersów, tak? 3-0. 3-0, przepraszam. Zaraz wracamy. Dobra, moi drodzy, małe podsumowanie. Jeździł się nad nim. Tak, śmierć wisi nad Manem, dostał od Haraty z jego tak zwanej... Maxim też rozmawiał. Tak, z tak zwanej, jak to się nazywa? To nie jest harpun, tylko to jest to specjalna, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale w każdym razie potężny atak był. Maxim też swoje dołożyła. Nie wytrzymał długo, dostał. No i co, pierwszy raz chyba Popon dostał Bęcki, nie? Co do wyniku, tak jak mówiłem, to jest wynik, znaczy zatrzymaliśmy się na 3-0 i ja dostałem jeszcze Vendettę, bo Vendetta polegała na tym, że tego Guardiana, który jest tutaj, musiałem zaatakować. Zbiłem go i potem go zabić. I potem go zabić. Więc jest 4-0. Czyli byłoby nawet 4-1, bo bym przepchnął jednego tokena. Tak. Chyba, żeby go odpuszował. Chyba, żebym go odpuszował, mógłbym go odpuszować. No ale wynik kończymy na 4-0. Ewentualnym jeszcze możliwością zdobycia punktu to, ile on by nie przepchnął. Może byś go zabił, nie wiem. W każdym razie tak to wygląda. Jakieś małe podsumowanie co do ekip, no bo zawsze to fajnie powiedzieć. Ja powiem tak, pierwsze co
poszedłem trochę na ryzyko, to znaczy z tym Clashem tutaj bałem się, że będzie kibel, to znaczy, że przegram po prostu tą walkę, bo z reguły z tymi robotami to nie jest prosta sprawa, ale poszło w miarę sprawnie, ale bardzo dobrą robotę rozegrał Emisary. Moim zdaniem to bardzo ważna jednostka jest na roboty, ponieważ bardzo mocno przepnął i skutecznie pomieszał plany, szczególnie wypychając Melisę, która już teraz padła. I to był atak na WP, a roboty mają mało WP. Co do Maxim i jej nerfów, chciałbym powiedzieć, że jest znerfiona, bo combo z Haratą już nie istnieje, ale mimo wszystko nie mogę powiedzieć, że jest useless. Teraz nikt bardziej się nie może przyczepić, że jest OP, ale jest mocna. Moim zdaniem dalej jest mocna, w odpowiedniej kompozycji jest ok. No i Beł, tu dalej jestem zdziwiony, bardzo dobrze dzisiaj mu poszło, ale dużo musiałem kartować, żeby go wybronić, bo oczywiście znowu był ten sam błąd. Leciutko się wyłonił, full focus, nie? Co było dobrą decyzją, no ale tutaj ewidentnie mój błąd. Co do flanki, dzisiaj po bagnach sobie nie pochodziliśmy, to nasz nowy teren. No ale Orgul tam sobie polatał z chłopakami, na szczęście go nie złapali. No i chyba to ode mnie tyle, jeżeli chodzi o tą taktykę. Ja sobie dzisiaj jeszcze zanotowałem, że ten Harata jest do podglądnięcia, jak on wyjdzie z emisariem, bo dużo punktów musiałem stracić, żeby ich dwóch zatrudnić. W ogóle bez henchmana dzisiaj gram, który ma damage, który przechodzi przez arbor. Nie możesz go zniwelować, nie możesz go zablokować, no ale wyszło jak wyszło. Calypso dzisiaj pierwszy raz w życiu, jak mam tą ekipę, walczył. On nie latał po mapie, tylko walczył, no i wytrwał. Pospawali się i tak dalej. To dobra, to jest słowo zakończenia dla mnie, ode mnie. Sąsiad, Jeśli o mnie chodzi, no to moim zdaniem MVP zdecydowanie Harata. Przede wszystkim zblokował, że tak powiem, wszystkie power tokeny i wszystkie fokusy, które sobie rzuciłem. No, oczywiście odpalił aurę w zasięgu 4, która umożliwiała sobie dodawanie plusów do połowy dueli. No i to był lekki problem, to był wielki problem, ponieważ w zasadzie cała, że tak powiem, ta struktura tego mechaniki power tokenów, która tam pozwala sobie dodawać plusy do tych dueli, no nie istniała. No i to był wielki problem, bo nie można się było ani bronić, ani atakować. No i dlatego się skończyło, tak się skończyło przede wszystkim. No, nie było z tego wybronić po prostu. Poszedł depth i tyle. No dobra, no to co? To by było tyle dla nas. Dzięki za oglądanie MVP mam wybranego. Zrobimy sobie dzisiaj taką tradycję, że zawsze przegrany będzie mianował MVP, może ze swojej teamu, może ze swojego teamu, a może z teamu przeciwnika, więc dzisiejszym MVP został Harata, który sobie tam stoi. Zostawimy go nawet na budynek, że tak powiem, jako zwycięska jednostka. No, także co, to wszystko od nas, 200 IQ, pozdrawiamy serdecznie, do następnego, elo.